Wyobraź sobie istotę stworzoną z martwej materii, gliny, tchnioną w życie za pomocą tajemniczych rytuałów, której potęga przekracza ludzkie możliwości. Taką właśnie istotą jest golem, mityczny twór, którego istnienie przeplata się z magią, kabałą i ludzkimi lękami przed nieznanym. Ale czym tak naprawdę jest golem? Czy to potężny obrońca, czy może niekontrolowane monstrum, zdolne obrócić się przeciwko swojemu twórcy? Legenda o golemie wywodzi się z mistycznej tradycji judaizmu, a najbardziej znana opowieść o nim dotyczy XVI-wiecznej Pragi i rabina Jehudy Lowa, znanego także jako Maharal. Historia ta owiana jest mrokiem i tajemnicą. Golem został stworzony, aby bronić społeczność żydowską przed prześladowaniami, ale z czasem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Golem, stworzony z gliny, stał się narzędziem obrony, ale także zagrożeniem. Z każdą chwilą tracił swą pierwotną celowość i stawał się coraz bardziej nieprzewidywalny, a jego ostateczny los przypieczętowała magia, która dała mu życie. Ożywienie golema wymagało wypisania na jego czole słowa emet, co oznacza prawda. Jednak usunięcie pierwszej litery tego słowa, tworząc met, czyli śmierć, powodowało, że istota ta natychmiast powracała do stanu martwego. Ten symbolizm prawdy i śmierci podkreśla, jak blisko człowiek stąpa na granicy między tworzeniem a niszczeniem, szczególnie gdy korzysta z mocy, której nie jest w stanie w pełni zrozumieć. Ale to tylko jedna z wielu opowieści. Legenda o golemie nie kończy się na Pradze. Opowieści o takich stworzeniach krążą także w innych społecznościach żydowskich Europy Środkowej i Wschodniej. W tych historiach golem symbolizuje coś więcej niż tylko ochronę. To potężny symbol ambicji, nadziei i lęku przed nieznanym. Tworzenie życia przez człowieka zawsze było marzeniem, ale też źródłem niepokoju. Czy człowiek ma prawo ingerować w procesy boskie? Golem z Pragi, choć najbardziej znany, to tylko część większej tradycji. Już w starożytnych tekstach można znaleźć wzmianki o golemie jako o formie niedokończonego, nieożywionego bytu. W Księdze Psalmów 139:16 termin ten odnosi się do nieuformowanej masy. W tradycji kabalistycznej golem był czymś więcej niż tylko fizycznym tworem. Był odzwierciedleniem mistycznych prób człowieka zrozumienia i opanowania sekretów stworzenia. Mistycy kabalistyczni wierzyli, że za pomocą magicznych formuł i zaklęć można stworzyć życie, ale stworzenie bez duszy, które nie miało pełni ludzkiej natury, zawsze było niekompletne i nieprzewidywalne. Golem miał w sobie coś niepokojącego, choć stworzony przez człowieka nie posiadał wolnej woli ani inteligencji. Był narzędziem, które działało jedynie na polecenia swojego twórcy. Jednak w wielu opowieściach to właśnie brak kontroli nad tym tworem prowadził do tragedii. Golem mógł być potężnym obrońcą, ale też mógł przekształcić się w niszczycielską siłę. Ten motyw niekontrolowanej potęgi stworzenia powraca w literaturze i kulturze do dziś. Inspirację golemem można dostrzec w wielu znanych dziełach literackich i filmowych. Przykładem jest postać Frankensteina, stworzenia, które powstało z martwej materii, a które, choć miało przynieść wielkość swojemu twórcy, ostatecznie stało się przyczyną jego upadku. Motyw golema przeniknął także do współczesnych opowieści o sztucznej inteligencji i robotyce, gdzie człowiek, próbując stworzyć doskonałe narzędzie, często staje przed pytaniem o granice swojej władzy nad własnym dziełem. Jednym z mniej znanych aspektów golema jest jego powiązanie z kabałą, tajemną, mistyczną nauką, która miała na celu zrozumienie ukrytych praw wszechświata. Kabaliści wierzyli, że za pomocą kombinacji liter i słów w języku hebrajskim można wpływać na rzeczywistość i manipulować siłami życia i śmierci. Golem, choć stworzony z materii,
był bezdusznym tworem, który działał na rozkazy swojego twórcy. To mistyczne podejście do życia i jego stworzenia wiązało się z głębokimi refleksjami nad etyką i ograniczeniami ludzkiej mocy. Legenda o Golemie to nie tylko historia z przeszłości, ale także ostrzeżenie dla współczesności. Czy w naszych dążeniach do tworzenia nowych form życia, od sztucznej inteligencji po biotechnologię, nie powtarzamy tych samych błędów, które popełnił Maharal w Pradze? Jeżeli podobał Ci się nasz film, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka oraz udostępnij go na Facebooku, bądź poślij go dalej. To najlepsza nagroda dla twórcy za wykonaną pracę. Z góry dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Ukryta Prawda Starożytności.